Te państwa szanują Polskę najbardziej. Dlaczego? And let me thank especially Poland. Dziękujemy wam za serdeczność, dziękujemy za to, że nas przyjmujecie jak swoje. Poland. Polsche. Polen ist unser wichtigster Nachbar im Osten. Our ties, however, have never been closer. I'm especially grateful to Poland. Probably our closest European NATO ally. Bez wątpienia Polska w ostatnim czasie znalazła się w centrum zainteresowania z uwagi na to, co dzieje się w Ukrainie oraz pomoc, jaką okazaliśmy. Jednak nie tylko to powoduje, że na świecie zyskujemy coraz więcej sympatyków. O tym, że stosunek do Polaków jest raczej pozytywny, wskazuje chociażby fakt dotyczący siły naszego paszportu. Na 112 pozycji polski paszport zajął w globalnym raporcie firmy Henley & Partners 10. miejsce. Bez wizy mamy wstęp do aż 183 krajów, które teraz widzicie na mapie. Niemniej głośno o Polsce nie wszędzie zrobiło się w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na przykład Rosjanie, chociaż jeszcze do niedawna mieli dość obojętne zdanie na nasz temat, tak dziś przeciętny mieszkaniec Rosji niemal codziennie karmiony jest takim propagandowym przekazem. Украинцы сражаются с памятниками, поляки готовятся воевать с Россией, польские военные в ускоренном режиме возводят забор вокруг сухопутной границы с Калининградской областью, как если бы этот забор помог. Мы знаем также об идеях создания в некоторой части политического бомонда там в Польше, создать великое государство от моря до моря. Поэтому у Польши сейчас зудит. Она вот-вот, казалось бы, полякам, и они станут империей. Но они никогда не были империей. Putin zdecydowanie nas nie szanuje. Niemniej gdzieś z tyłu głowy Rosjanie mimo wszystko mają przed nami pewien lęk. Między innymi z uwagi na święto niepodległości celebrowane po wypędzeniu Polaków z Kremla. To właśnie tam jesteśmy uosobieniem złego kapitalistycznego Zachodu. Niemniej taki wizerunek Polaków na świecie mimo wszystko to już rzadkość. Oczywiście nie stawia nas się na równi z najpotężniejszymi gospodarkami świata, takimi jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy USA. Ale mimo tego jakieś miejsce w geopolityce zajmujemy, a nasza kultura zyskuje coraz szersze grono sympatyków. Zanim jednak powiem wam, gdzie szanują nas najbardziej i dlaczego, spójrzcie wstępnie, kogo my faworyzujemy najbardziej. W sumie to możecie też napisać w komentarzach, która narodowość według was jest wam najbliższa. Natomiast z badania Cebosu na początku 2022 roku wynika, że najbardziej lubimy Włochów, Amerykanów i Węgrów. Co ciekawe, wolimy Rosjan od Arabów. I to nawet pomimo wojny za naszą wschodnią granicą. Dla przykładu, jak natomiast wygląda to za oceanem? Podobne badanie przeprowadził portal YouGov. Na nim jesteśmy wśród 15 najbardziej lubianych i rozpoznawanych przez Amerykanów nacji. To całkiem niezły wynik, a dane pochodzą z 2020 roku. Zatem dziś przez naszą pomoc Ukrainie może być znacznie lepiej. Państw, które nas lubią i szanują, a zarazem uważają nas za ważnego geopolitycznie gracza jest znacznie więcej. Cieszę się, że udało nam się ożywić stosunki pomiędzy naszymi krajami od 2021 roku, a kontakty pomiędzy Mołdawią a Polską znajdują się teraz na etapie bliskiej współpracy i przyjaźni. Doceniam bardzo dobry dialog, który prowadzimy na szczeblu przywódców państwa, współpracę na szczeblu parlamentów i rządów naszych państw, ale także przyjaźń, która istnieje pomiędzy naszymi narodami. Dlatego dziś postanowiłem dla was zebrać kilka z nich oraz przeanalizować, dlaczego właśnie tam jesteśmy szanowani i jakie realnie mamy wpływy geopolityczne oraz kulturowe. To wszystko czeka na was w dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam do oglądania. Słuchajcie, od teraz na naszym sklepie do każdego zamówienia otrzymacie globalne krówki, czyli nasze własne krówki ciągutki, bardzo dobre i się fajnie ciągną. Okej, przeżyłem. W każdym razie wysyłamy do was teraz praktycznie kilkaset paczek dziennie, więc naprawdę jest moc. Mamy tylko nadzieję, że wystarczy nam planszówek do końca tego roku, ale tego niestety zagwarantować nie mogę. Póki są na sklepie, to są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że gra umili wam zimowe wieczory z rodziną lub ze znajomymi. Oczywiście, kto jeszcze nie odwiedził naszego sklepu, to zachęcam do zajrzenia, ponieważ czeka tam na was właśnie m.in. nasza gra planszowa. Do tego coraz chętniej kupujecie też nasze stare mapy czy dekoracyjne plakaty miast, a te będą fantastycznie pasować do
każdego wnętrza, w tym także tego biurowego. Gwarancję dostawy na święta macie do 21 grudnia do godziny 14. Tak wynika z tego, co przekazał InPost. Jeśli chodzi o nowości, to tak jak już wam mówiłem, dostępne są stare mapy do kolekcjonowania lub ozdoby. Część z nich ma nawet ponad 100 lat, więc myślę, że są idealne na prezent, zwłaszcza z uwagi na ich feeling oraz opakowanie, które pozwoli wam przyjemnie odkrywać ich treść. Myślę, że fajnie kolekcjonować takie stare mapki, bo świat szybko się zmienia. Mamy teraz też takie specjalne zestawy świąteczne, które idealnie nadadzą się na prezent dla każdego. Ale oprócz tego na naszym sklepie znajdziecie też globusy, świece dekoracyjne w kształcie ziemi, które robimy własnoręcznie, stare pieniądze z PRL w takiej ozdobnej ramce, czy na przykład rzeczy do kuchni. Więc jak widzicie, ciągle się rozwijamy, a od nowego roku kolejne naprawdę duże projekty przed nami. Także dziękuję wszystkim tym, którzy nam zaufali, dając subskrypcję, oglądając czy kupując coś na naszym sklepie, bo bez was to wszystko nie byłoby możliwe. A w 2023 szykujemy naprawdę duże projekty, więc wszystko już w swoim czasie. A teraz czas na materiał. Aby dokonać dobrej analizy tego, gdzie nas szanują i lubią najbardziej, musimy podzielić nasze rozważania na 3 istotne elementy, czyli geopolitykę, biznes oraz historię. To kluczowe, aby zrozumieć globalne relacje Polski oraz innych narodów. Zacznijmy od geopolityki. Wiele zmieniło się po wybuchu wojny na Ukrainie. Czesi, którzy jeszcze do niedawna uważali nas za naród brudny i krętacki, nabrali do nas sympatii po obustronnym wsparciu dla Ukrainy oraz wspólnym forsowaniu sankcji wobec Rosji. W momencie, kiedy premier Morawiecki i premier Czech Petr Fiala pojechali jako pierwsi zagraniczni liderzy do Kijowa, był to temat numer 1 w czeskich mediach, a Polska przedstawiona została jako prawdziwy partner Czech na ciężkie czasy. To naprawdę duża zmiana, patrząc na to, że jeszcze niedawno Polacy w reklamach w telewizji przedstawiani byli jako złodzieje. Zatracený krám. Witajcie w kramu uniwersalnym. Co pan szuka? Wszystko mamy. Kod packowy, fazole jantarowe, lizaki malinowe, Lizáky, ale telefon komórkowy amerykański. ja nemám Bo nie ma pieniądza. Nie wadzi. Wymieniamy. vyměňány. Tak super. Ale Oczywiście doceniają i szanują nas Ukraińcy, którzy otwarcie mówią, że razem ze Stanami i Wielką Brytanią daliśmy im największe wsparcie. Niedawno Janusz Szeremeta, pseudonim Kozak, i jego kolega Krzysztof z Legionu Międzynarodowego polegli na froncie, co też zostało na Ukrainie zauważone. Oprócz tego jakoś na przełomie maja i czerwca od prezydenta Zeleńskiego otrzymaliśmy na Ukrainie specjalny status Polaka, który uprawnia nas do korzystania za darmo z ukraińskiej służby zdrowia oraz innych praw dostępnych dla obywateli Ukrainy. Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроект про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Досягли у наших відносинах з Польщею найвищого рівня довіри. Довіри і співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв'язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна і Польща можуть бути вільними тільки разом у братерстві. Stosunek do Polski znacznie zmieniły też państwa bałtyckie, które obecnie traktują nas jako najważniejszą siłę w regionie i reprezentanta ich interesów, o czym zresztą mówił chociażby prezydent Estonii. Szukamy teraz w Europie lidera, bo patrząc z amerykańskiej perspektywy, jeśli chcą zadzwonić do Europy, to do kogo zadzwonią? To znaczy, że potrzebujemy w Europie lidera. Zobaczymy, kto będzie liderem, bo musi być z dużego państwa. Może to być też polski prezydent. Zobaczymy. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė wzięła udział w tym roku w obchodach polskiego Narodowego Święta Niepodległości. Natomiast przedstawiciele Łotwy na Twitterze w momencie, kiedy spadła rakieta w Przewodowie, niemal od razu przygotowali wpisy, że stoją ramię w ramię z Polakami i że są gotowi nas wesprzeć, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Co ciekawe, ostatnio nieco popsuł się wizerunek Polaków na Słowacji, głównie z uwagi na wojnę na Ukrainie. Oczywiście dalej około 60% Słowaków uważa Polaków za naród zaprzyjaźniony, ale rozpad grupy
V4 oraz ich poparcie dla Rosji powoli krzyżuje wspólny kierunek w geopolityce. Z wrześniowego sondażu agencji MN Force, CSAM oraz Słowackiej Akademii Nauk wynika, że ponad 60% Słowaków wolałoby zwycięstwa Rosji aniżeli Ukrainy. To akurat niepokojąca tendencja dla jedności Europy Środkowo-Wschodniej oraz podkopująca wizję idei Międzymorza. Z geopolitycznego punktu widzenia Polska ma jeszcze duże znaczenie dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dla obu tych państw nasz kraj stanowi bramę do Europy Wschodniej. W końcu to wschodnia flanka NATO. Mówił o tym zarówno Boris Johnson, jak i Joe Biden. I think this is a chance for us to reaffirm our commitment. I think probably our closest European NATO ally in our thinking. Wielka Brytania wspiera nas w bardzo wielu aspektach naszych działań, właściwie praktycznie we wszystkim, co postrzegamy wokół jako ryzyko polityczne, ryzyko geopolityczne. To też z tych dwóch krajów do Polski w czasie konfliktu przybyło najwięcej natowskich żołnierzy oraz sprzętu. Ze Stanów włącznie około 20 000 ludzi, natomiast z Królestwa Brytyjskiego około 2000. Do tego na przykład brytyjskie systemy przeciwlotnicze Skysabre, czy w przypadku Amerykanów Patrioty. Co ważne, oba te kraje wysyłały do nas najwięcej samolotów zwiadowczych, myśliwców i latających cystern. Kolejnym kluczowym elementem sympatii do Polaków jest historia i biznes, ale zacznijmy od tego, co miało miejsce w przeszłości. W latach 1946-1949 w Grecji wybuchła wojna domowa z uwagi na ustrój. Wówczas do Polski przyjechali greccy komuniści w ramach PRL. Łącznie mówimy o 14 000 osób, które w Grecji zostałyby wówczas stracone. To wydarzenie jest omawiane w greckich podręcznikach szkolnych. To jeden z głównych powodów, dlaczego Grecy nas szanują i lubią. Chiński przywódca Xi Jinping także niedawno powiedział, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Chiny i rozpoczęły z nimi więzi gospodarcze. Poland was one of the first countries to recognize the People's Republic of China back in 1949. Xi Jinping said Poland was among the earliest countries to recognize China and build up diplomatic ties. Polacy założyli w Chinach też miasto Harbin, które dziś zamieszkuje ponad 5 milionów ludzi. Chińczycy w mediach przedstawiają też Polaków jako przeciwwagę dla Rosji i jedno z państw, które wielokrotnie zwalczało rosyjskie imperialistyczne zapędy. Na przykład w 1920 roku. Najwięcej uwagi przykuwa nasza pomoc, a przede wszystkim przyjmowanie ogromnej ilości uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski. Chińscy internauci są zachwyceni naszą postawą, naprawdę pięknie się nasz kraj zaprezentował, jest o tym głośno, jest naprawdę bardzo dużo materiałów, które chwalą nasz kraj i naszą humanitarną postawę. Powiem Wam, że gdybym nie znał historii naszego kraju, no to pomyślałbym, że Polska jest jakimś pogromcą Rosji, bo naprawdę jesteśmy na tych filmach przedstawieni jako naród waleczny, który zawsze się Rosji stawiał. No i też retoryka teraz jest taka, że Polska właśnie się stawia i naprawdę jesteśmy opisywani jako silny, mocny kraj regionu, który jest w stanie stawić czoła Rosji. Dość często przewija się też wizerunek naszego prezydenta, no i trzeba przyznać, że jest pokazywany w dobrym świetle. Polska była też jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej, do których z wizytacją udał się Xi Jinping. Niemniej w kwestii szacunku Chin do Polski trzeba omówić jeszcze aspekt ekonomiczno-gospodarczy, ponieważ Chinom głównie zależy na handlu z nami oraz możliwymi szlakami handlowymi. W końcu jeszcze nie tak dawno popularna była tu idea nowego jedwabnego szlaku. Natomiast Chińczycy po dziś dzień są naszymi jednymi z głównych partnerów handlowych. Kolejnym elementem w przypadku historyczno-religijnym, który warunkuje sympatię i szacunek do naszego narodu, będzie postać Jana II. Zarówno Włosi, jak i Meksykanie, pytani o to, którego z papieży oceniają najbardziej pozytywnie, dość często odpowiadają nazwiskiem polskiego papieża. Włosi z Mussolinim na czele przed II wojną światową próbowali także powstrzymać Hitlera przed atakiem na nasz kraj. I jak poczytacie na Reddicie, czy też innych forach, co sądzą o nas Włosi, czy też Meksykanie, to dowiecie się, że lubią nas za piękne miasta, sympatycznych ludzi, ale też doceniają za relatywnie niski poziom korupcji oraz dynamiczny rozwój. Oczywiście oprócz tego mamy też wiele ważnych historycznie postaci, które przyczyniły się do zwycięstwa w wojnach lub rozwoju innych państw. Na przykład Maria Skłodowska-Curie. Olbrzymi wkład we francuską naukę. Dzień Pamięci Generała Puławskiego 11 października jest w Stanach Zjednoczonych świętem obchodzonym w części Stanów. Ważny też dla ich historii był Tadeusz Kościuszko. Turcy natomiast nigdy nie skreślili Polski z mapy, nawet w czasie kiedy doszło do jej rozbiorów, a my nie mieliśmy swojego państwa przez
następnych 123 lata. Po dziś dzień Turcy traktują nas w Europie jako przedstawiciela ich interesów. Do tego przecież podpisaliśmy umowy na tureckie uzbrojenie, w tym chociażby na Bajraktary. Podpisaliśmy stosowne umowy, one są realizowane i cieszę się ogromnie, że będziemy, wierzę w to głęboko, tą współpracę rozwijali. Mamy z panem prezydentem razem taką ambicję, żeby nasze obroty gospodarcze, wzajemne, handlowe przekroczyły 10 miliardów euro. Bardzo na to liczymy, aby tak się stało i będziemy nad tym pracowali. Będziemy też do tego mobilizowali naszych przedsiębiorców. Jak wszyscy doskonale wiedzą, ta przestrzeń, w której możliwe jest realizowanie współpracy polsko-tureckiej i wzajemnej wymiany gospodarczej, jest ogromna. Historycznie i geopolitycznie mamy też wspólnego wroga, czyli Rosję. Jednak w tej chwili rząd w Ankarze próbuje też z Kremlem robić interesy, ale nic w tym dziwnego. Światem rządzą przecież wpływy i pieniądze. Niemniej Turcy Polaków lubią i w drugą stronę działa to podobnie. W końcu to jedna z najchętniej wybieranych przez nas destynacji turystycznych. Diadel Colono Polako. To święto 8 czerwca od 1995 roku ustanowione jako parlament Argentyny jako święto narodowe upamiętniające przybycie w 1897 roku do Buenos Aires pierwszych 14 polskich rodzin. Jeśli spojrzymy na mapę Ameryki Południowej, to istotnym czynnikiem, który determinuje sympatię do Polaków, jest względnie liczna Polonia. Warto też pamiętać o powiedzeniu Polak i Węgier dwa bratanki. Po dziś dzień jesteśmy jednym z ulubionych narodów Węgrów, a Węgrzy naszymi. Niemniej tą relację nieco popsuła wojna na Ukrainie i sprzeczne poglądy wobec rosyjskich działań. Lengyelek meg úgy vannak vele, hogy ők benne vannak, ez az ő háborúk, ezt ők már szinte vívják. Drugą część wypowiedzi pana premiera Orbana potwierdzam, że drogi Węgier i Polski się rozeszły. Pierwszej nie potwierdzam, bo oczywiście Polska nie bierze żadnego udziału w wojnie na Ukrainie, tylko ta wojna jest toczona przez Ukraińców. Bohaterska walka Ukraińców wspieranych przez broń głównie amerykańską, polską, brytyjską i z wielu innych, właściwie praktycznie z całej Europy, pomaga Ukraińcom w obronie ich suwerenności. Jak natomiast wygląda to biznesowo? Dla jakich krajów Polska ma największe znaczenie? Odpowiedź jest prosta. Między innymi dla Niemiec. Nasze gospodarki są ze sobą ściśle powiązane. Niemcy w wymianie handlowej z Polską stanowią niemal 30% jej całości. Polska to 5. najważniejszy partner gospodarczy naszego sąsiada, natomiast Niemcy chętnie przyjmują też polskich pracowników z uwagi na ich kompetencje oraz bliskość kulturową. Kluczowe stały się też nasze ostatnie inwestycje w wojsko, które zdecydowanie zacieśniły naszą współpracę z USA, gdzie nasze zamówienia na sprzęt w postaci F-35, HIMARS-ów, Patriotów i innego kluczowego uzbrojenia wynoszą łącznie około 15 miliardów dolarów. To naprawdę duże kontrakty. Do tego dochodzą też umowy na budowę amerykańskich elektrowni atomowych w naszym kraju. Podobnie sprawy się mają z Koreą Południową, od której kupujemy sprzęt dla armii, a ta ma także stworzyć nam kolejne reaktory atomowe. To jest ważny dzień w historii Wojska Polskiego, to jest ważne wydarzenie, które powoduje wzmocnienie siły Wojska Polskiego. Otóż sprzęt sprowadzony z Korei Południowej, czołgi K2 oraz armatohaubice K9 są na polskiej ziemi. To, co teraz widzicie, to natomiast lista najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Widać na niej jak na dłoni, komu powinno zależeć na polskim biznesie. Polska, jakby nie patrzeć, ma też ciekawą kulturę i historię, na co wskazuje nasze 18. miejsce w najczęściej odwiedzanych krajach przez zagranicznych turystów. Na przykład Japończycy i Koreańczycy interesują się muzyką Chopina, a także naszymi produktami z branży gier. Ale ten temat wymagałby rozszerzenia. Jak więc sami widzicie, Polska ma swoje miejsce na świecie i są pewne dokonania, interesy, jak i dzieje historyczne, które powodują, że możemy liczyć na szacunek daleko poza naszymi granicami. Jeśli kiedyś sami odczuliście to na własnej skórze, to dajcie znać w komentarzach. Szczerze to wydaje mi się, że to ciekawy temat do dyskusji. A na ten moment to by było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!